Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziecie świadkami, jak po raz pierwszy w swoim życiu zmierzę się z filmem pozytywowym, slajdem Ektachrome 100. To jest film, który został wskrzeszony przez Kodaka w 2018 roku. Po tym jak Kodak splajtował w 2012 i część jego jeszcze pod nazwą Kodak Alaris funkcjonowała tutaj na Wyspach. No i w każdym razie w 2018 roku w związku z renesansem fotografii filmowej postanowili wskrzesić właśnie ten film pozytywowy. Ten Ektachrome, wskrzeszony w 2018 roku, to jest jedna z wersji Ektachroma, bo tych wersji w ciągu XX wieku było mnóstwo. I tradycyjnie Ektachrome był filmem, który był używany tam, gdzie pożądane były właśnie nasycone, piękne, doskonałe technicznie zdjęcia, czyli w Playboyu, w National Geographic, a nawet pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu zostało wykonane właśnie na jednym z przodków tego Ektachroma. Jak wszyscy wiedzą, ci, którzy się interesowali kiedykolwiek slajdami, i ja też wyczytałem to w internecie, slajdy nie tolerują złej ekspozycji, a więc tego troszkę się boję. Zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się perfekcyjnie trafić właśnie w pożądaną ekspozycję. Nie będzie to łatwe z takimi warunkami pogodowymi, jakie mam dzisiaj, ponieważ miał być dzisiaj jedyny całkowicie słoneczny dzień w całym tygodniu tutaj w Brighton. Oczywiście było to kłamstwo, prognozy tutaj nigdy się nie sprawdzają. Jako że spodziewam się właśnie pięknych, nasyconych, kolorowych zdjęć, to postanowiłem, że całą rolkę, wszystkie 36 klatek wypełnię absolutnie bezwstydnymi, turystycznymi widokówkami największych atrakcji w Brighton. I zaczniemy od Royal Palace Pier, czyli molo, na którym są różne przybytki rozrywkowe. Yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. To będzie dobre ujęcie, żeby sprawdzić, jaką rozpiętość tonalną ma Ektachrome, ponieważ na pierwszym planie będę miał znajdującą się w cieniu tabliczkę Brighton Fishing Museum, a głównym punktem programu postanowiłem uczynić tą niebieską łódkę, w tle ruiny Westpiera, do którego jeszcze dojdziemy. Ruiny Westpier to jest taka dość niecodzienna atrakcja Brighton. To są ruiny takiego molo z różnymi salonami rozrywki, jakie fotografowałem przed chwilą. Ono wydawałoby się, że to są bardzo stare ruiny, ale tak naprawdę to molo ostatecznie spłonęło na początku lat 2000. Można w internecie znaleźć jeszcze zdjęcia, jak ono normalnie funkcjonowało. Po pewnym czasie po prostu popadło w taką ruinę, że już nie opłacało się go naprawiać, a nawet kiedy władze Brighton zaoferowały dużą dotację, żeby dokonać renowacji tego uszkodzonego mocno molo, to właściciele tamtego prywatnego molo powiedzieli, że nie zgadzają się na to, bo wtedy jest to nieuczciwa konkurencja. W związku z tym właśnie mamy tutaj takiego szkieletora. Poczekam na fajne fale i zrobię zdjęcie. A jeszcze jedno.
Teraz zrobię ujęcie na ruiny West Pier z promenady podwyższonej, troszkę z góry. Miałem przewidziane niby 2 ramki na każde z miejsc, jakie sobie wymyśliłem. No ale cóż, będzie więcej przy tych ruinach, bo po prostu je kocham. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. To jeżdżące po patyku UFO, koło którego się teraz znajduję, to jest I-360, czyli taka wieża widokowa połączona z barem. Ona jeździ sobie po tym wysokim patyku i podobno dostarcza zapierających dech w piersiach widoków Brighton. Mieszkam w Brighton 2 lata i jeszcze tam nie byłem. Możliwe, że jest to jedna z tych rzeczy, które zawsze się zwiedza, jak przyjeżdża do Ciebie rodzina albo przyjaciele i chcesz im zaprezentować dane miejsce z jak najlepszej strony. Może kiedyś się uda. Tymczasem wymyśliłem sobie kadr, w którym hipotetycznie będzie i latarnia, i księżyc, i I-360 jeszcze w tym wszystkim, więc teraz siedzę i czekam, aż zjedzie na odpowiednią wysokość. Nie wygląda, jakby jechała w dół. Música, música. Całkiem ciekawy kadr na I-360 jest z okna kuchni w moim biurze. Música, música de la República. Ajá. Kościółek na Palmyra Square, który właśnie fotografuję, może ciężko uznać za największą atrakcję Brighton, ale przechodziłem akurat obok niego w drodze do innych atrakcji i zobaczyłem, jak poranne słońce bardzo ładnie oświetla jego wieżę, więc stwierdziłem, że czemu nie, zrobię jemu zdjęcie też. Dzisiaj będę robił zdjęcia na promenadzie w Brighton i Hove. Są tu takie kolorowe domki, które są bardzo popularne wśród fotografów, a po drodze będzie też tak zwany plinth, czyli taki pomnik z różnymi symbolami osiągnięć naukowych i innych i sławnych ludzi, którzy wywodzą się właśnie z tego rejonu. Dzisiaj ujęcia będą trochę bardziej dynamiczne i urozmaicone niż poprzednim razem, ponieważ jest ze mną Ewa, która filmuje. Idziemy. Jedną z rzeczy, która bardzo zaskoczyła mnie po tym, jak przeprowadziliśmy się tutaj do Anglii, jest to, jak wiele orientalnych, hinduskich wpływów jest tutaj w architekturze czy w jedzeniu. To oczywiście jest pokłosie kolonialnej przeszłości Wielkiej Brytanii i między innymi efektem takiej
miłości, powiedzmy, do tych orientalnych klimatów jest właśnie ten pałac za mną, czyli Royal Pavilion, który został wybudowany przez króla Jerzego IV jako jego taki domek letniskowy w Brighton, gdzie przyjeżdżał sobie zażywać uciech kurortowego miasteczka i morza. Zrobię mu teraz zdjęcie z jakichś chaszczy i pagórka. Albo pieska w sweterku. Dzisiaj wyjechaliśmy z samego Brighton i przyjechaliśmy do sąsiedniego miasteczka, czyli Rottingdean. W Rottingdean, oprócz wielu pięknych miejsc, które na pewno jeszcze kiedyś będę fotografował, znajduje się też ten XIX-wieczny wiatrak. Ten wiatrak jeszcze w XIX wieku przestał produkować mąkę dla miasteczka, które znajduje się u podnóża wzgórza, ale od tamtego czasu wciąż jest reperowany i naprawiany po to, żeby służył właśnie jako ozdoba i atrakcja tutaj dla okolicy. Jakie są moje wrażenia po zrobieniu tej pierwszej rolki? Pierwszy moment pewnego zaskoczenia przeżyłem, kiedy odebrałem filmy po wywołaniu i kiedy zobaczyłem, że na tym małym pasku widać już właściwie cały obrazek. To nie jest negatyw, tylko to jest pozytyw, więc widzę już, co będzie, taki jakby świat w miniaturze. Potem po zeskanowaniu muszę się przyznać, że to był taki moment, kiedy Ektachrome już mi się mniej podobał. Tak jak mówili w internecie, faktycznie łatwo jest nie doeksponować albo przeeksponować ten film. Widzieliście parę ujęć, które ewidentnie nie doeksponowałem i po prostu są odcięte dane zupełnie w cieniach, a cała reszta robi się jakaś taka granatowo-niebieska, kiedy Ektachrome jest niedoeksponowany. Więc na pewno trzeba być ostrożnym z tym. Czułość setka też sprawia, że to jednak jest film, który wymaga statywu, wymaga pewnej takiej powolności, co nie zawsze jest pożądane na sesji zdjęciowej. I właśnie moment, kiedy oglądałem te skany na ekranie komputera, to był ten moment, kiedy pomyślałem sobie, że raczej nie wrócę do tego filmu, bo wygląd jego jest
za blisko do obrazu cyfrowego. To jest film ostry, kontrastowy, o nasyconych barwach, bardzo drobnym ziarnie. Faktycznie, technicznie jest to, nie można mu nic zarzucić. Natomiast jest właśnie za blisko do cyfry, jest wręcz za dobry. Jeśli ktoś lubi taką stylistykę, to oczywiście jak najbardziej mogę ten film polecić. Natomiast ja szukam w zdjęciach na filmie czegoś innego, właśnie tak jak opowiadałem w filmie pierwszym na tym kanale, szukam pewnego uczucia nostalgii i tego w tym filmie mi zabrakło. Ale momentem, kiedy odwróciło się moje zdanie na temat Ektachrome i stwierdziłem, że na pewno zrobię jeszcze więcej zdjęć albo na Ektachromie, albo na innych slajdach, Provi albo Velvi, jest moment, kiedy stwierdziłem, że dlaczego by nie oprawić tych slajdów i nie spróbować sobie ich wyświetlić na ścianie. I w tym momencie, kiedy dotarł do mnie właśnie ten mocno szumiący tutaj w tle rzutnik, kiedy oprawiłem sobie te slajdy w ramki, włożyłem do magazynka i kiedy puściłem sobie na ścianie, i to zupełnie na próbę, tylko żeby sprawdzić tak naprawdę, czy rzutnik działa. Obraz był pod kątem, trapezowaty, rzucony na ścianę o kolorze, jak to mamy wpisane w protokole, skinny latte, więc w warunkach dalekich od perfekcji, a już wtedy stwierdziłem, wow, to jest to. Bo ten Ektachrome rzucony na ścianę to jest zupełnie inna bajka. Mam wrażenie, że właśnie tak powinno się oglądać go, bo ostrość, głębia tego obrazu to jest coś zupełnie innego niż było na skanach. Możliwe, że to jest wina taniego skanera, bo skanuję na Epsonie V550, a możliwe wszystkich skanerów, nie wiem. W każdym razie, na przykład tam, gdzie na skanerze już były odcięte cienie, na ścianie, jak rzuciłem, wciąż widać było może nie szczegóły, ale gradacja, to schodzenie do ciemności było naturalne, łagodne. O ile kupowałem ten rzutnik z myślą, że zaraz sprzedam go dalej i tak naprawdę nagram tylko odcinek, zobaczę sobie na ścianie te zdjęcia, które zrobiłem i puszczę go dalej w obieg, o tyle w tej chwili naprawdę poważnie rozważam, żeby sobie zatrzymać rzutnik, dorobić jeszcze kilka rolek na slajdzie i co jakiś czas wracać do nich, robić sobie seans, bo szum tego projektora, to, że ten obraz jest właśnie wyświetlony fizycznie, bez żadnego udziału cyfry, komputera, to jest naprawdę magiczne doświadczenie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.